Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj temat, który dotyka niestety ciągle wielu z Was, a mianowicie ciągle mi piszecie komentarze o to, że macie problemy z zasypianiem. Ja w sumie troszeczkę się nie dziwię przy dzisiejszym tempie, w jakim żyjemy, że my mamy problemy z zasypianiem. Ja kiedyś też z tym miałem wielkie problemy, ponieważ wszyscy zawsze w domu spali, a ja po prostu zawsze leżałem, oczy takie i nie mogłem zasnąć. Trwało to przeważnie 2-3 godziny, nim ja w ogóle zasnąłem. I było to bardzo, bardzo irytujące. Ponieważ miałeś rano wstać, miałeś gdzieś się o jakiejś godzinie pojawić, a tutaj nie możesz spać. Czas ucieka i to się robi jeszcze bardziej frustrujące. Moi drodzy, przyczyn z tym spaniem jest wiele, które mogą być. W dzisiejszym czasach to przede wszystkim dużo stresujących wiadomości przed spaniem, które niestety, ale bardzo często się pojawiają. Także to jest jeden wielki problem, ponieważ kiedy coś takiego wiemy, to jednak gdzieś to tam w podświadomości krąży i po prostu później mamy problemy z zasnięciem, dlatego lepiej unikać takich wiadomości, tego typu rzeczy. Jakieś stresy, kłótnie na przykład z bliskimi, nigdy się nie powinno iść spać, jeżeli jest jakaś kłótnia. Warto to po prostu zawsze przed tym snem całkowicie wyprowadzić, żeby te dwie strony jakoś się tam pogodziły. Wiem, że czasami nie jest to takie proste, ale warto spróbować, ponieważ nie jest to korzystne, żeby przed spaniem się kłócić z kimś i po później iść spać. Jest to bardzo, bardzo niedobre. Różnego rodzaju urządzenia, moi drodzy, z których korzystamy. Bardzo często korzystamy z telewizorów, z laptopów, z telefonów, z tabletów. Masa przeróżnych rzeczy. Często korzystamy z tego przed snem. Ogólnie nie powinno się go dotykać jakieś 2-3 godziny przed snem. Takie minimum. I również telewizora powinno się wziąć, usiąść przy świecy i najlepiej jakąś książkę przeczytać lub coś zrobić, co Was relaksuje, jakieś hobby, niezwiązane z żadnymi urządzeniami elektrycznymi. Tak powinno to wyglądać. Jednak w dzisiejszych czasach jest to troszeczkę inaczej. Ponieważ większość ludzi woli się zrelaksować z telefonem w ręce i tak dalej, i tak dalej. Jak to zrobić, żeby to teraz te dwie rzeczy pogodzić? To Wam już kiedyś pokazywałem, jak to zrobić, ponieważ dlaczego te urządzenia są takie niefajne dla nas? Ponieważ one wydzielają światło niebieskie. Również nasze oświetlenie w domu wydziela światło niebieskie. Światło niebieskie Cię budzi. Czyli to jest tak, jak gdyby Ci wstało dopiero słońce i Twój mózg to odbiera przez oczy, wchodzi to do mózgu ten sygnał i Twój mózg dostaje sygnał, ok, teraz jest rano, wychodzi słońce. I w tym momencie nie produkuje melatoniny, tylko po prostu nas budzi. Dokładnie. I tutaj mamy problem przez to. Dlatego ja zawsze wieczorem po prostu używam sobie tych oto okularów, które kiedyś Wam już pokazywałem. Idzie wieczór, to po prostu je ubieram. To tutaj, że teraz tak nagrywam do tego, bo też jest wieczór, kiedy to nagrywam, to jest niekorzystne przy tym świetle, którym, ale nie wiem, czy jakby Wam się tak za bardzo podobał w tych okularach tutaj teraz, kiedy do Was film kręcę. Dla mnie one są bardzo przyjemne, ponieważ one zmieniają całkowicie światło. Staje się ono takie bardziej przyjemne, fajne. Ale tak bym wyglądał pewnie jak jakiś profesorek teraz, bo ja normalnie nie potrzebuję okularów. Mój wzrok jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Mam sokoli wzrok, widzę i w nocy bardzo dobrze, i za dnia. Także mi niepotrzebne, ale to są całkowicie nie okulary, które mają Twój wzrok korygować, tylko one blokują Ci światło niebieskie. Spróbuję tak przyłożyć do kamery. Widzicie, zmienia się kolor. Tak to fajnie widać. O, teraz widać. Oczywiście ten efekt jest troszeczkę taki lepszy, ale jak widzicie, robi się ten obraz taki cieplejszy. I jak teraz dobrze popatrzycie wokoło sobie, to widzicie, że tak jak gdyby to światło daje takie światło niebieskie. Jest taki niebieski odcień, nie? Jak na przykład na moich rękach, które jeszcze tutaj widać. A jak to damy tak, widzicie, robi... Muszę tak to zrobić. Widzicie, co się robi? Robi się takie pomarańczowe to wszystko. Oczywiście, jeżeli mamy na oczach, to lepiej widać, ale jak widzicie, blokuje to całkowicie tutaj światło niebieskie, te okulary. I dlatego one są takie dobre.
I polecałem wam je już w sumie 2, może 3 razy. I ja bym powiedział tak, z tych wszystkich rzeczy, które ja sobie testowałem, to tak na problemy z zaśnięciem, ponieważ ja też bardzo dużo muszę siedzieć przed komputerem, przy telefonie, żeby pewne rzeczy zrobić, ogarnąć, filmy przygotować, więc niestety jestem na to narażony, na te wszystkie urządzenia, to wtedy po prostu cały czas korzystam sobie z tych okularów. I to jest najlepsze w tym momencie, ponieważ mój organizm jest wtedy już taki wyciszony, już się to wszystko polepsza całkowicie. Ponieważ wycina nam się to światło niebieskie, które do oczu normalnie dochodzi i budzi nas. Czyli wtedy twój organizm nie dostaje sygnału, że no teraz jest już słońce wyszło, jest dzień, że musisz wstać, pomimo że jest gdzieś tam noc, także nie mamy tego sygnału i dzięki temu po prostu możemy wtedy normalnie, szybko, fajnie zasnąć, ponieważ blokując to światło niebieskie, od razu w naszym organizmie zaczyna się wytwarzać melatonina. Melatonina jest hormonem snu, który pomaga nam zasnąć. Można z tego korzystać jeszcze, tutaj żona ma takie właśnie, pożyczyłem na chwilę do filmu. Ona ma nakładki, ponieważ jak ona ma zwykłe okulary, jak sobie gdzieś tam coś czyta, jakąś książkę i tak dalej, ponieważ ona zauważyła, że jak wejdzie na zewnątrz z książką do słońca, to bez problemu może sobie czytać tą książkę bez żadnych okularów. Kiedy natomiast wejdzie do domu i chce czytać książkę przy sztucznym świetle, to potrzebuje okulary, bo jej się literki rozmazują. Także to tutaj też już macie coś takiego, co pokazuje, jak to po prostu działa. Sztuczne światło dla niej jest na przykład niedobre. Nie może rozczytać danej książki, jak jest małym drukiem napisana i potrzebuje okulary. Wyjdzie na zewnątrz i czyta tą książkę bez problemu, w słoneczku sobie i wszystko widzi. Także taka jest różnica między naturalnym a sztucznym światłem. I tutaj mamy właśnie nakładki. To są nakładki, które można założyć. Tutaj za daleko przesunąłem rękę. To jest taka klamerka z tyłu i zakłada się je na zwykłe okulary i wtedy sobie można do góry klapnąć, można sobie na dół klapnąć i na takiej zasadzie to działa. Czyli jak ktoś potrzebuje takich zwykłych okularów, ponieważ ma wzrok słabszy, to może sobie takie nakładki wtedy do tego dać. I ja od tego bym zawsze zaczynał, ponieważ to jest najmniej inwazyjne, niczego do organizmu nie trzeba wprowadzać i tak dalej i zobaczyć, czy wtedy nasze problemy ze snem się polepszą, zmniejszą. Tylko taka moja uwaga, że już kupujemy takie okulary, czy takie nakładki, to jak je położymy gdzieś sobie tam na półeczce, one tam sobie leżą na tej półeczce, to nam automatycznie nie będzie lepiej. Tylko po prostu trzeba je wziąć i trzeba je nosić. Tak. Trzeba je po prostu nosić, a nie tylko kupić i niech one leżą. Bo wielu ludzi tak robi, że coś kupi i niech leży. Bo później się nagle okazuje, że jest zaleniwy, żeby ich używać. Także popróbujcie sobie. Tak wieczorem, 2-3 godziny przed snem zawsze sobie je zakładam i sobie wykonuję wszystkie prace, czy to na telefonie, czy na komputerze. I efekt u mnie jest bardzo, bardzo widoczny, ponieważ od tego czasu zasypiam dużo, dużo lepiej. Inna opcja są jeszcze żarówki, które również emitują właśnie takie światło, które nie posiada światła niebieskiego. Takie żarówki też są, istnieją, my takie żarówki mamy i można je sobie wkręcić, ale to jest tylko i wyłącznie do oświetlenia, czyli jak korzystacie z jakichś innych urządzeń, to niestety, ale dalej trzeba będzie takiego czegoś sobie używać. Są różnego rodzaju filtry, które blokują, wbudowane niekiedy w komputerach, w laptopach, w telefonach, jednak ja zauważyłem, że one nie dają takiego obrazu, jak powinien być. Według mnie one są za słabe, ponieważ ten monitor dalej to po prostu emituje, tylko kolory się zmieniają, one są bardziej takie ciepłe. Tutaj mamy po prostu pełną gwarancję, że to blokuje to światło niebieskie całkowicie, ponieważ jest to produkt taki dobrze sprawdzony i tak dalej. Nie taki pierwszy, lepszy z marketu, czy z jakiegoś chińskiego marketu, który można kupić za 10-20 zł, który nie jest wcale potwierdzone, że on to blokuje. Także tutaj macie taki produkt, który jest pewny i dlatego ja się też na ten produkt zdecydowałem. One są ciut droższe od tych wszystkich innych okularów, ale są na 100% pewne, że blokują to światło niebieskie. Ponieważ po co mi okulary, które niby mają blokować światło niebieskie, ale go nie blokują.
I tu pojawia się problem. No to tak dzisiaj mamy dużo rzeczy na rynku, które nam się po coś sprzedaje, a tak naprawdę w ogóle nie spełniają tej funkcji. Albo się psują bardzo szybko. Tego jest sporo. Ja te okulary już mam ponad 2 lata, może nawet i 3 lata już je mam. I jak widzicie, one cały czas super, nic im nie ma, wyglądają jak nowe. No dobra, spalcowałem szybki, przyznam się, muszę wyczyścić. Ale to przez to, że wam je pokazywałem i tego, to sobie znowu szybki spalcowałem, także będę musieć przeczyścić. Także takie okulary, od tego bym po prostu sobie zaczął i spróbował na początek, jak tutaj będzie cała sytuacja wyglądać, ponieważ no gdzieś tak u 70% ludzi to od razu wystarcza i wtedy problem automatycznie się rozwiązuje. Żarówki pod oświetlenie. Jeżeli nie korzystacie z urządzeń jakichkolwiek, to możecie sobie te żarówki powymieniać, czy na przykład możecie nie wymieniać, możecie sobie wstawić w dodatkową lampę. 1, czy 2, czy 3 punkty gdzieś tam jak potrzebujecie i po prostu sobie wyłączacie te główne światło, a włączacie sobie dodatkowe lampki właśnie z tym wieczorem, które wam emitują światło bez światła niebieskiego. Bo niekiedy potrzebujecie nagle jakiegoś zwykłego światła, bo coś potrzebujecie zrobić, żeby było jaśnie i tak dalej, no to wtedy nie będziecie, wiadomo, że chodzić i wykręcać tych żarówek, tylko lepiej to po prostu zostawić tak jest, tylko dołożyć sobie jakieś zwykłe lampki, nawet oprawki zwykłe wystarczą, gdzie kupić w każdym markecie na kabelkach gotowe oprawki, to jest E27 gwint na dodatek tutaj, którą ja mam. Także no, zwykłą oprawką, no nie wiem, może z 5-7 zł kosztują te oprawki, przynajmniej tyle kosztowały, jak ostatnim razem je kupowałem z 2 lata temu. I zrobić, nie musicie jakiejś eleganckiej lampy kupować. Oczywiście można kupić sobie jakąś inną elegancką lampę i takie coś wkręcić, ale można to też i tanim kosztem zrobić i po prostu zrobić sobie zwykłe takie punkciki światła, które będziemy używać wieczorem przed spaniem, ale to wtedy, tak jak mówię, nie korzystamy z żadnych urządzeń i tak dalej, tylko i wyłącznie z tego, żeby posiedzieć, porozmawiać, cokolwiek, coś porobić, to wtedy można z takiego czegoś sobie korzystać wieczorem, wtedy nie trzeba okularów, ale jak macie urządzenia, tego typu rzeczy, to najlepiej po prostu właśnie te okulary czy te nakładki z tego sobie korzystać. Inną rzeczą to jeszcze są kwestie tego, jeżeli ktoś często w nocy musi wychodzić, na przykład do toalety i tak dalej, to jest bardzo uciążliwe, ponieważ kiedy włączysz zwykłe światło, twój organizm automatycznie się wybudza, wtedy jest bardzo ciężko z powrotem znowu zasnąć, czyli wtedy albo na twojej drodze do toalety sobie też takie żarówki zamontujesz, albo po prostu na przykład coś takiego do gniazdka można włożyć i również to emituje takie światło bez światła niebieskiego, czyli cię nie wybudzi. Jest to minimalna ilość światła, która się z tego pojawia, ale dostarczająco, według mnie wystarczająco, nie dostarczająco, wystarczająco duża, żeby po prostu drogę do toalety sobie znaleźć. No, oczywiście zależy jak długa ta droga jest, bo wtedy może też trzeba będzie 2-3. Jeżeli jest blisko, no to może 1-2 wystarczy, jeden przy toalecie, jeden przy łóżku, przy wyjściu, żeby się gdzieś tam nie przewrócić wstając, żeby po prostu cokolwiek widzieć i nie musieć zapalać tych mocnych świateł, żeby was po prostu nie wybudziły. Także to jest naprawdę bardzo ważny temat, ponieważ ludzie to ciągle bagatelizują. Jednak no, ja wam pokazywałem na jednym z filmów badania dotyczące właśnie światła, na których robiono na studentach, że przy zwykłym świetle u nich wszystkich po prostu ich ciały pokazały stres wewnętrzny. Rosło im ciśnienie i tak dalej. Od zwykłego światła białego, które było. Na młodych studentach, moi drodzy. Wszystkim wzrósł poziom stresu, wszystkim ciśnienie do góry poszło, puls i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest temat, którego nie wolno bagatelizować. Jak widzicie, komuś bardzo zależało na tym, żeby się pozbyć starych żarówek, które były jeszcze tak najbardziej zbliżone do naturalnego. Najbardziej. Oczywiście one były prądożerne, ale były tak najbardziej zbliżone do tego światła, które my potrzebujemy. No niestety, no i stało się jak się stało, ponieważ no, bardzo ciężko są osiągalne te żarówki, no i są prądożerne, no przede wszystkim, a przy dzisiejszych cenach prądu, no to też nie jest optymalne. Ja mam parę takich jeszcze, ale no mogę sobie pozwolić na nie, kiedy mam naprawdę naładowane akumulatory do pełna z paneli, to wtedy sobie mogę pozwolić, żeby sobie te żarówki odpalać, ale kiedy jest słabiej, no to niestety, ale też korzystam z tego i korzystam z okularów po prostu przede wszystkim, żeby sobie nie niszczyć oczów też przede wszystkim i móc normalnie spać.
a nie kręcić się godzina, 2, 3 z jednej na drugą stronę, bo to później wiecie, jak to wszystko wygląda. Także moi drodzy, to jest z moich prywatnych doświadczeń, czy też doświadczeń mojej żony, co sami zauważyliśmy. Co z tym zrobicie, wasza sprawa. To jest produkty po prostu, z których my korzystamy cały czas tutaj i dlatego wam je pokazujemy i też wam polecamy, ponieważ no, te okulary są naprawdę wyjątkowe. Także moi drodzy, linki, jeżeli potrzebujecie do tych okularów czy żarówek i tak dalej, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam wam to po prostu wszystko wrzucę. Także rozwincie sobie opis, prawy dziubek tutaj kliknąć, opis wam się rozwinie, macie tam też numer telefonu do tej pani, do tego sklepu, gdzie ja to też kupiłem. Macie tam też kod zniżkowy, dzięki czemu będziecie mogli to kupić jeszcze taniej. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!